W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przy pomocy górnych form wykonać zjawiskową stylizację w kształcie salonowego migdała z własnej mieszanki żelu. Zobaczycie, jak poprawnie przygotować autorską mieszankę, jak dopasować foremkę do naturalnego paznokcia i właściwie ją zaaplikować. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Karolinę Łoś, naszą instruktorkę z Warszawy. Hej, nazywam się Karolina Łoś i jestem instruktorem Indigo w Warszawie. Prowadzę szkolenia w Centrum Szkoleniowym by Natalia Kondraciuk i dzisiaj pokażę Wam przedłużenie żelowe w kształcie migdał z wykorzystaniem górnych form. Zapraszam! Użyte produkty to pilnik 100×180, kopytko, Frez Indigo Cuticle numer 9, Frez Indigo Cuticle numer 1, Cleaner numer 1 w nowej szacie graficznej. Perfect Base, buffer 180×220, pędzelek Cupcake Brush, Self Leveling 110 Natural, syrenka, formy górne, pędzelek Master Nailart 006, Frez Indigo Carbide 8, Frez Indigo Carbide 7, Cleaner Wipe Off, primer bezkwasowy, cleaner Shea Super Shine Effect, Wet Look, waciki bezpyłowe. Jeśli fascynuje Was praca górnymi formami, nie czekajcie dłużej i skorzystajcie z kursu, który znajdziecie na stronie kursy.indigonails.com, w którym uczymy Was w przeciągu kilku godzin, jak pracować górnymi formami od A do Z. Nauczycie się 3 podstawowych kształtów: migdałka, kwadratu i owalu oraz fręcza konstrukcyjnego w 3 wersjach w kształcie migdał rosyjski. Oprócz bezterminowego dostępu do kursu dostajecie też opiekę instruktora, z którym ten kurs stworzyłam. Jest to Natalia Trefon, którą albo kojarzycie z tego kanału, albo z jej mediów społecznościowych, a jeśli nie, to szybko ją zafollowujcie, bo to jest świetna osoba. Nie tylko super instruktor, ale też wspaniały człowiek. Praca na górnych formach i autorska mieszanka oznacza ekspresową stylizację wykonaną tylko i wyłącznie naszym produktem, dostępnym w naszym salonie i nigdzie indziej. Jak to? Chodzi o to, że sami sobie zaraz stworzymy żel, którym będziemy budować paznokcie. Będziemy mogli dodać do naszego żelu bazowego dowolny odcień, dowolne ozdoby, tworząc coś, co jest tylko nasze. Ale od czegoś trzeba zacząć i my dzisiaj zaczniemy od przepisu. Zobaczymy, jaki żel przygotowała dla nas Karolina i mam nadzieję, że to nas zainspiruje do tworzenia swoich własnych autorskich mieszanek. Paznokieć skracamy pilnikiem o gradacji 180 pod kątem 90 stopni względem płytki. Nie musimy usuwać wolnego brzegu do końca, jak w przypadku przedłużania na klasycznych szablonach. Podczas pracy z formami górnymi nie stanowi to problemu. Resztkę materiału po wcześniejszej stylizacji zbieramy z płytki pilnikiem, stroną o gradacji 180. Następnie sięgamy po kopytko i odsuwamy nim skórki. Odklejamy je od płytki paznokcia, poruszając się od lewej do prawej strony. Przejeżdżamy narzędziem dookoła, sprawdzając, czy skórki są już wszędzie odklejone. Frezem Indigo Cuticle numer 9 w kształcie ściętego stożka usuwamy z płytki wszystkie błonki. Moc frezarki powinna być ustawiona na około 7-8 tysięcy obrotów na minutę. Frez prowadzimy pod kątem 90 stopni względem linii skórek, płasko do płytki. Frezem Indigo Cuticle numer 1 opracowujemy skórę, poruszając się od centrum do lewej na prawych obrotach i od centrum do prawej na lewych obrotach. Prędkość obrotów pozostawiamy bez zmian, około 7-8 tysięcy na minutę. Otwieramy linię skórek. Skórek nie wycinamy od razu. Będziemy je wycinać dopiero po opracowaniu żelu. Miękkim pędzelkiem oczyszczamy powierzchnię z pyłu. Przystępujemy do dehydracji naturalnej płytki. Odtłuszczamy ją cleanerem Numer 1. a następnie aplikujemy primer bezkwasowy. Wcieramy żelową bazę Perfect Base i utwardzamy przez 60 sekund. Czas na dopasowanie górnej formy do kształtu i wielkości naszych paznokci. Jeżeli mamy foremkę, która przylega idealnie i wydaje się być perfekcyjna do tego zadania, z automatu możemy ją odrzucić. Dlaczego? Zobaczcie. Wyobrażamy sobie, że w środku mamy już nałożony materiał. Widzimy, że krawędź formy dociera z każdej strony do krawędzi paznokcia. Forma idealna miała rozmiar 4, zatem wybieramy rozmiar 3.
zabieramy się za przygotowanie naszej mieszanki żelowej. Drewnianym patyczkiem pobieramy żel Self Leveling 110 w odcieniu Natural do kieliszka. Pamiętamy o tym, by dobrać ilość żelu tak, by wystarczyło nam na wykonanie całego seta. U nas produktu jest mniej, ponieważ będziemy wykonywać tylko jeden paznokieć. Kopytkiem dosypujemy odrobinę syrenki i delikatnie mieszamy drewnianym patyczkiem. Unikamy gwałtownych ruchów, by w materiale nie powstały bąbelki. Tworzenie swojej mieszanki to świetna zabawa i puszczanie wodzy kreatywności, ale ma jeden podstawowy minus, można by rzec. Trzeba namieszać żelu wystarczająco dużo, żeby wystarczył na cały set paznokci, a jednocześnie nie za dużo, żeby go nie zmarnować. No i jak to wymierzyć? Tylko i wyłącznie na podstawie prób i błędów. Dzisiaj nie sugerujcie się ilością wymieszanego żelu przez nas, ponieważ my wykonujemy tylko jeden paznokieć. Kiedy wy będziecie to odtwarzać u siebie i będziecie chcieli taką autorską mieszanką uraczyć klienta, trzeba już dobrze pogłówkować i stworzyć dokładnie tyle żelu, żeby wystarczyło, ale żeby też się go za dużo nie zmarnowało. Sięgamy po foremkę. Najpierw określamy długość paznokcia. Na foremkę aplikujemy warstwę poślizgową, czyli tzw. lodowisko, od docelowej długości paznokcia w kierunku skórek, nie na odwrót. Przeciągamy produkt od krawędzi do krawędzi, kreując kształt migdałka. Pobieramy kulkę żelu i rozkładamy go milimetr po milimetrze, pracując końcówką pędzla od krawędzi do krawędzi. Największa ilość materiału, około 2/3, powinna znaleźć się w strefie naturalnego paznokcia, a na końcówce około 1/3. Możemy delikatnie wyciągnąć żel poza formę i sprawdzić, czy w krawędziach jest odpowiednia ilość materiału. Jeśli go brakuje, dokładamy. Żelu Self Leveling nie musimy wyrównywać, zdążył się już sam wypoziomować. Na koniec wyciągamy produkt w stronę skórek. Aplikujemy warstwę poślizgową na naturalną płytkę i rozkładamy rogalik żelu w okolicach skórek, by górna forma mogła połączyć się z paznokciem. Rozciągamy produkt cieniutko, aż do końca paznokci. Sięgamy po wypełnioną materiałem foremkę, przykładamy ją do naturalnej płytki i przymrażamy latarką UV. W przypadku self-levelingów musimy pracować dość szybko, by żel nie spłynął z formy. Utwardzamy przez 60 sekund. Ściskamy formę z dwóch stron i odklejamy. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok, a następnie przemywamy cleanerem Wipe Off. Krawędzie opracowujemy pilnikiem 100×180, kreując kształt migdałka. Najpierw wyprowadzamy krawędź na prosto, a później zaokrąglamy ją ku końcówce. Opracowujemy materiał przy skórkach frezem Indigo Carbide 8. Obroty 15 000 na minutę. Kontrolujemy wysokość apeksu. Jeśli jest za duży, obniżamy go. Frezem Indigo Carbide 7 możemy docelowo, perfekcyjnie wyrównać powierzchnię. W miarę możliwości nie dotykamy skóry, tylko prowadzimy frez po żelowym materiale. Resztkę powierzchni opracowujemy okrągłą stroną pilnika o gradacji 180. Boczki przy ścianach obniżamy, bo mamy tutaj też zbyt mało materiału. Kontrolujemy raz jeszcze kształt krawędzi bocznych. Powinny być wyprowadzone na prosto względem krawędzi naturalnego paznokcia i zaokrąglać się przy migdale. Odwracamy paznokieć do siebie i sprawdzamy, czy kształt jest równy. Powierzchnię matowimy bufferem o gradacji 180. Odpylamy. Czas na wycięcie skórek. Wycinamy je starannie cążkami i wygładzamy bufferem o gradacji 180, opierając się delikatnie o skórę. Przemywamy cleanerem Wipe Off. Ups! Pęcherzyk powietrza na utwardzonej powierzchni. Zapewne każda z Was zna ten ból, ale czy każda z Was wie, jak poradzić sobie z tym fantem? Mamy dla Was sprawdzony sposób. Widzimy, że na powierzchni pojawił się pęcherzyk powietrza, więc sięgamy po primer bezkwasowy i wpuszczamy kropelkę w miejscu powstania bąbelka. Ponieważ bąbelek jest nadal widoczny i stosunkowo duży, ponownie przesmarowujemy go żelem. Utwardzamy przez 30 sekund i po problemie. Przemywamy powierzchnię cleanerem Wipe Off i wyrównujemy ją bufferem o gradacji 180. Ponownie przemywamy Wipe Offem i nakładamy Wet Look. Najpierw na środek, później na boki. Następnie boczną stroną pędzla, pracując na płasko zgodnie z linią skórek, zabezpieczamy krawędź.
Cienkim pędzelkiem Indigo Master Nail Art 006 ściągamy materiał z końcówki paznokcia, by uniknąć utworzenia się tak zwanego kaczego dzioba i wygładzamy. Sprawdzamy linię światła i wkładamy dłoń do lampy na 60 sekund. Delikatnie opiłowujemy krawędź paznokcia, czekamy około minutę, aż to postygnie i przecieramy go cleanerem Shea Super Shine Effect. Na koniec wybłyszczamy powierzchnię suchym wacikiem. Do usłyszenia charakterystycznego skrzypnięcia i stylizacja jest gotowa. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy zdarzyło Wam się już popełnić taki przepis własnego self-levelinga z ozdobami. Kto wie, może Wasz pomysł będzie inspiracją dla innych osób oglądających ten kanał. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Do zobaczenia! Cześć!